Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmart. Witam Was dzisiaj z województwa dolnośląskiego, a ci, którzy na bieżąco oglądają nasz kanał, to być może już tą działkę rozpoznają. Pamiętacie ten głaz za moimi plecami i tą rzeźbę, która jest pod tamtym drzewem? Nieźle się wtedy przestraszyłem. Jesteśmy w województwie dolnośląskim, gdzie wtedy przymierzaliśmy się do budowy Family Smarta o powierzchni zabudowy 35 metrów. Wówczas spotykałem się z inwestorami, żeby podpisać z nimi umowę na realizacji ich marzenia. Działka, na której się znajdujemy, to dawny sad dziadka pani właściciel. W ogóle taka ciekawostka, jak wpiszecie sobie na Instagramie w sadzie Kazimierza, to inwestorka właśnie prowadzi Instagrama, gdzie pokazuje właśnie, jak tutaj ten sad zmienił swoje oblicze i jak wybudowaliśmy tutaj właśnie ten dom Family Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów. Chciałbym Wam w dzisiejszym odcinku właśnie pokazać ten dom. Nie przedłużamy. Ma on kilka modyfikacji. Myślę, że na pewno Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Jest nasz bohater, a w zasadzie na tym planie mamy dwóch bohaterów. Mamy dom Family Smart oraz mamy tutaj domek dla owadów. Coraz bardziej popularna sprawa. Ostatnio byliśmy z Natalią w Szwecji, w Sztokholmie, w sprawach takich turystyczno-zawodowych i właśnie to również w dużych miastach w Sztokholmie jest popularne. Właśnie takie skrytki, domki dla owadów. Ale nie o owadach, tylko o budynku Family Smart, słuchajcie. Jest to projekt bliźniaczy do domu Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Mam na myśli wymiary 7,5 długości, 4,6 wysokości, 6 metrów wysokości i zbliżony układ w środku. Zbliżony, bo nie taki sam. I słuchajcie, jakie widzimy tutaj modyfikacje względem Family Smarta, który jest na stronie, a jakie zostały poczynione modyfikacje tutaj, na tej realizacji. No, z tego ujęcia widzimy dwie modyfikacje. Po pierwsze widzimy tutaj w salonie z aneksem kuchennym dodanie takiego okna, a tutaj na froncie mamy zaciągnięte to frontowe przeszklenie z Mezzanine Smarta, bo w Family Smarcie 35 standardowo są po prostu te dwa okna. Te są w Mezzanine Smarcie, ale tutaj inwestorka chciała mieć większe przeszklenie, takie właśnie jak w Mezzanine Smarcie, więc właśnie je wykonaliśmy. Na górze tutaj mamy deskę, świerk skandynawski w takim ciemnym kolorze, który ładnie spasowywuje się tutaj z blachą antracytową, a tutaj elewacja to jest tynk w kolorze białym. Tak wygląda, tak prezentuje się ten dom z zewnątrz. To, co jeszcze widzimy tutaj na zewnątrz, to przygotowanie pod punkty elektryczne, kran, który tutaj dodaje klientom po prostu, żeby mieli, bo wiem, że to po prostu jest przydatne. Na grondach u nas oczywiście też mam taki kranik i wiem po prostu, że to się przydaje. O, i dodatkowo test kranika, kranik działa. A tutaj będzie jednostka zewnętrzna od klimatyzacji, bo ten dom wyposażony jest w dwa źródła grzania, czyli klimatyzacja i ogrzewanie podłogowe, oraz klimatyzacja również oczywiście ma tą swoją podstawową funkcję, czyli opcję chłodzenia. Słuchajcie, to co? Wejdziemy sobie teraz do budynku, bo myślę, że to Was tak najbardziej interesuje, jak ten dom prezentuje się wewnątrz. Okolica jest tutaj tej działki, taka jak widzicie, dawniej był to sad. Tutaj podobno na tej działce były właśnie takie chaszcze już, a działka została oczyszczona i dostała drugie życie, mianowicie powstał dom Family Smart. Idziemy sobie do środeczka. I słuchajcie, tak się prezentuje wnętrze Family Smarta o powierzchni zabudowy 35 m2 z pewnymi modyfikacjami inwestorów. Od czego zaczniemy? No, zaczniemy tutaj od elektryki. Mamy skrzynkę z bezpiecznikami wraz z opisami, za co który bezpiecznik odpowiada. Po wejściu do budynku po prawej stronie mamy tutaj łazienkę, bo jak możecie zauważyć, jest to lustrzane odbicie versus to, co jest na stronie internetowej. Ogólnie te lustrzane odbicia coraz bardziej popularne są. One przede wszystkim wynikają z tego, że po prostu trzeba dostosować dom do konkretnej działki i po prostu na niektórych działkach to lustrzane odbicie o wiele lepiej
się wpasowywuje. W łazience, która ma niecałe 3 m2, znalazło się miejsce na ubikację w systemie Geberit. Znalazło się miejsce na okno, które jest uchylne oraz otwieralne. To jest bardzo ważne. Jest bardzo dobra wówczas wentylacja w łazience. Tutaj będzie kabina prysznicowa, normalna, 90. Dodatkowo wykonaliśmy taką półeczkę, którą na przykład będzie można wykorzystać na jakieś tam różne szampony, czy jakieś inne rzeczy, które sobie pod prysznicem chcemy zostawić. W tej łazience wszystko się mieści. Ogrzewana ona jest podłogowa. Tutaj mamy sterownik do ogrzewania podłogowego. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy salon z aneksem kuchennym, a tutaj mamy właśnie ten aneks kuchenny. I w kuchni mamy takie duże okno, przez które możemy sobie podziwiać przyrodę. To okno jest, pomimo swoich dużych rozmiarów, jest zarówno oknem uchylnym, jak i oknem otwieralnym. Także robiąc tutaj coś przy kuchni, na przykład zmywając, bo tutaj mamy odpływy, chcąc otworzyć okno, musimy uważać, żeby mąż czy żona nie stali za blisko, bo można zahaczyć tym oknem. Zostawię może to okno uchylone. I tak prezentuje się miejsce na ten aneks kuchenny. Naprawdę tego miejsca jest bardzo dużo i wszystkie podstawowe rzeczy typu piekarnik, indukcja, zmywarka, wszystko tutaj się zmieści. A w tym miejscu, co mamy w tym miejscu? Już Wam pokazuję. Tutaj mamy taką rewizję do hydrauliki domowej. Żeby był łatwy dostęp, to tutaj mamy właśnie tą rewizję. Zawsze sobie taki plan drukujemy i przypinamy na budowie, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć. Bo wiadomo, projekty zaprojektowane, projekty w głowie, ale jednak ściągaweczka zawsze się przyda. I tutaj mamy salon. W tym salonie mamy okno. To okno również jest otwieralne w ten sposób, więc możemy nawet przez to okno sobie wyjść na zewnątrz. Taras może być taką elkę wokół domu i wtedy możemy sobie również z tego miejsca korzystać. A tutaj taka ścianka, która będzie się ładnie licowała z zabudową kuchenną. W tym miejscu będzie jednostka klimatyzacji, która będzie tutaj chłodziła ten salon, a tutaj mamy przygotowane miejsce do telewizji, AGD i tak dalej. Przyszedł jakiś sąsiad, muszę, słuchajcie, przerwać nagranie i się przywitać. Zaraz wracam. No, już po inspekcji wujek inwestorki tutaj dogląda tej inwestycji, zobaczył, że ktoś przyjechał, no i przyszedł sprawdzić, więc super, taka właśnie sąsiedzka, rodzinna pomoc. Porozmawiałem sobie z wujkiem, wujkowi też się bardzo podobało, nawet podjął próbę tutaj wejścia na górę, ale tak tylko, żeby zerknąć, zajrzeć. Ale słuchajcie, wracamy do tego, o czym żeśmy rozmawiali. Czyli byliśmy już tutaj blisko, chciałem Wam opowiedzieć o tych przeszkleniach. Standardowo w Family Smarcie mamy te dwa okna. Te są standardowo w Mezzanine Smarcie. Projektując Family Smarta zależało mi, żeby ten dom był taki maksymalnie do bólu funkcjonalny. Stąd właśnie tych okien w standardowym projekcie nie ma, bo chodziło mi o to, żeby również wykorzystać tą przestrzeń. Bo pamiętajmy, że tam, gdzie mamy okno, tam nie wykorzystamy w pełni tej przestrzeni. Ta przestrzeń jest już zajęta przez to okno. Natomiast jeżeli komuś zależy właśnie na takim dużym, pięknym przeszkleniu, to nie ma problemu. Można wykonać takie przeszklenie, zaciągnąć po prostu te okna z Mezzanine Smarta i wtedy Family Smart również ma takie piękne przeszklenia. Tutaj te okna dodatkowo są w tym systemie odstawno-przesuwnym, więc można je sobie otworzyć i uchylić na boki. Dzięki czemu, jak są otwarte, zobaczcie, to nie zajmują miejsca tutaj w środku. Dzięki czemu jest bardzo efektywnie wykorzystana przestrzeń. Właśnie, budując kompaktowe domy, musimy myśleć już nie tyle co o każdym metrze, tylko o każdym centymetrze wykorzystania powierzchni. Ale pomimo kompaktowych rozmiarów, zobaczcie, tutaj wszystko się po prostu mieści. Aneks kuchenny, salon, kanapa, strefa telewizyjna. No po prostu to jest dom w tej wersji idealną alternatywą dla mieszkania w bloku. To jest ten mój nowy nabytek. Nie wiem, czy widzieliście w jednym z poprzednich filmików. Kupiłem sobie drabinę, wożę ją w samochodzie.
Fajna drabinka, składa się elegancko, można do bagażnika schować. 3 metry długości, na domach 35 metrów, w zupełności wystarcza. Zobaczymy jak na 50 i 70. Dobra, ładuję się na drabinę, idę na górę, żeby Wam pokazać jak tutaj góra jest zrobiona. No i z sukcesem udało mi się wejść na górę. Jestem na górze. Po wejściu na górę mamy 2 pokoje. Jeden pokój, drugi pokój i garderobę. Tutaj będą schody okrągłe, które nie zajmują dużo miejsca. I po wejściu na górę idziemy do tej pierwszej, większej sypialni, która ma 13 metrów kwadratowych powierzchni. Wszędzie tutaj, jak widzicie, jest już rozłożone ogrzewanie foliami na podczerwień. I dodatkowo, słuchajcie, w tym domu klimatyzacja jest nie tylko na dole, ale w każdym pomieszczeniu. Więc nawet w takie upalne dni, jak mamy teraz, tutaj w każdym pomieszczeniu może być przyjemnie chłodno. Naprawdę bardzo komfortowe rozwiązanie. W sypialni zarówno tej pierwszej, tej drugiej mamy takie okna otwierane, uchylne. One również mają zastosowanie w domu Mezzanine Smart na antresoli z tyłu. Bardzo ładnie doświetlają pomieszczenie, dodatkowo wentylują pomieszczenie. Ten dom naprawdę jest komfortowy. Mamy to ogrzewanie podłogowe, mamy klimatyzację, mamy to okno dodatkowe, które nam dodatkowo wentyluje i doświetla pomieszczenie. Wysokość tego pomieszczenia tutaj do najwyższego punktu 2,80. Wysoka ściana kolankowa, która powoduje, że będąc wyprostowanym praktycznie można podejść i dotknąć ściany kolankowej. Także bardzo duża część tej powierzchni jest po prostu do wykorzystania. Tutaj mamy garderobę, która ma 1,35 m, ale to pomieszczenie również może być ubikacją. Wówczas tutaj robimy ubikację. Tutaj możemy zrobić umywaleczkę i to pomieszczenie idealnie wtedy spełnia funkcję właśnie ubikacji lub tak jak tutaj garderoby. A tutaj mamy ten mniejszy pokoik na górze. On ma 7 metrów kwadratowych. Idealny pokoik na przykład dla dziecka, żeby tutaj zrobić łóżko. Tu można zrobić jakieś biureczko, tam jakieś szafy i pomimo tego, że jest to niewielka przestrzeń, naprawdę możemy ją odpowiednio zagospodarować. Cały ten dom ma około 55 metrów kwadratowych po podłogach, więc jest takim odpowiednikiem 3-pokojowego mieszkania w bloku. No bo na dole mamy salon z aneksem, łazienkę, a tutaj na górze mamy 2 niezależne pokoje. Podłoga, patrząc od tej strony, a strop, patrząc z poziomu parteru, jest wygłuszony, ocieplony wełną. Tak samo ściany działowe też są wygłuszone. To bardzo ważne, bo taki wtedy komfort mieszkania w takim budynku jest o wiele po prostu większy i nie ma tego efektu, że ktoś tutaj chodzi na górze, a na dole po prostu, nie wiem, telewizji nie można sobie pooglądać. Także tak, słuchajcie, wygląda góra w projekcie Family Smart, 35 metrów powierzchni zabudowy. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii na temat tego budynku. I co sądzicie o tym, że każde pomieszczenie w tym budynku ma swoją jednostkę klimatyzacji? Dom jest komfortowy i to jest ciekawa alternatywa jako zamiennik dla mieszkania na przykład w bloku. Naprawdę tutaj rodzina 2+1 spokojnie się pomieści. Jeżeli chcecie poznać cenę tego lub innych domów, które budujemy, to wejdźcie na naszą stronę www.hausmart.pl, zakładka projekty i wyceny. Znajdziecie tam kilkanaście takich domów wycenionych w formie mega super wygodnego i przejrzystego konfiguratora i taka zasada w naszej firmie. To co na stronie, to w umowie. Spotykamy się na podpisanie umowy na działce inwestora. Byliśmy tutaj całkiem niedawno, jak spojrzeć na kalendarz, a już za moimi plecami jest gotowy dom. Budujemy od A do Z. Od fundamentów po dach, łącznie nawet z wykończeniem pod klucz i tarasami. Robimy również szambo, jeżeli taka jest konieczność po prostu na danej działce. Zapisujemy już klientów na 25 rok, także nie traćcie czasu, zgłaszajcie się do nas, rezerwujcie sobie terminy i po prostu budujcie domy. Wszystkiego dobrego, cześć! Hausmart. Jesteś u siebie.